O ile w poprzednim odcinku niewiele się działo, no to tutaj akcji jest od zatrzęsienia, naprawdę. Po kolei pewnie, że tak, jak najbardziej. Ahsoka, Sabine, nasz ulubiony cyborg, przynajmniej w tej serii, chociaż nie, ulubiony, bardziej wolę Choppera, no ale nieważne. Utknęli na planecie, no niestety nic się nie dzieje, nie ma kontaktu, bo wiadomo, że ich statek jest w opłakanym stanie, a nasi złole próbują odnaleźć drogę do generała. No i tak, tyle, nie będę więcej zdradzał, bo nie ma potrzeby. Mówiłem wcześniej, że w poprzedniej części, w poprzednim odcinku niewiele się działo, rzeczywiście było chyba niespełna 28 minut, tutaj jest lepiej, bo prawie 40 minut, także super, ale gdy mi napisy będzie dalej słabo. No ale dobra, moc tego filmu to rzeczywiście pojedynki, bo w końcu coś się w tym odcinku dzieje, bo rzeczywiście jest kilka pojedynków, no wiem, że nadużam tego słowa, ale tak rzeczywiście się dzieje. Ahsoka miała być siłą napędową tego serialu, no i wychodzi to lepiej lub gorzej. Nie zawsze to się rzeczywiście udaje, muszę przyznać, że czasami bywa słabiej. Tutaj ma momenty, bo rzeczywiście kiedy przychodzi do bitwy na miecze świetlne, do kopania, skakania, używania mocy, no to widać, że Ahsoka Tano jest tak, no Rosario Dawson świetnie ją odgrywa. Rzeczywiście to wygląda wszystko fajnie, bardzo ładnie stylizowana, jest ona bardzo stonowana, no i taka jaką ja sobie wyobrażałem, że będzie, taką jak pamiętam Ahsokę z kreskówek, więc rzeczywiście animacji, niech tak będzie. Więc rzeczywiście w tym aspekcie jest całkiem dobrze, całkiem sympatycznie. Sabine, tutaj mam problem, ponieważ no wiadomo, i to akurat będzie przewaga osób, które znają rebeliantów, Gwiezdne Wojny rebelianci, Star Wars Rebels, animacje, bo rzeczywiście tam pomiędzy Sabine a Ezrą coś się wytworzyło, no i tutaj w tym momencie tego Ezry cały czas poszukują i no, chciałbym powiedzieć, że Sabine jest na wskroś bohaterką pozytywną, ale mi się wydaje, że ona może być bohaterką tragiczną, bo okej, rozumiem, tak, w porządku, już zaczęła się szkolić na Jedi, mimo że Ahsoka nie może szkolić, bo nie jest mistrzem, bo sama odeszła od Anakina i tak dalej, wiadomo, wszyscy znamy tę historię, ale w porządku, uczy się. Czy podejmuje dobre, mądre decyzje? Nie zawsze. Nie zawsze jest to w zgodzie z myślą Jedi, czy jak tam zwał, tak zwał. I muszę przyznać, że jestem troszkę rozdarty, bo jestem naprawdę bardzo jestem ciekaw, w którym kierunku to wszystko podąży, bo, znaczy, w którym kierunku, jeżeli było Ci dane zobaczyć zwiastun, to wiesz, w którym kierunku to wszystko podąży, ale rzeczywiście jak do tego dojdziemy, no bo jeszcze kilka odcinków zostało. Tutaj, tak, Sabine sprawdza się jak najbardziej, pokazuje, że no, może raz w prawo, może raz w lewo, może do przodu, może do tyłu, sama za bardzo nie wie, jest skonfliktowana ze sobą, ale to jest moc, bo coś się dzieje, bo mamy jakąś akcję, jest reakcja. Ahsoka oczywiście, no, pojedynkuje się raz, 2, 3, 5, 28 razy, rzeczywiście dużo tego jest i przeprowadzone jest to dobrze i sensownie i ciekawie, no natomiast chciałbym powiedzieć, rebelianci, no niech będzie rebelianci używając nomenklatury gwiezdnowojennej, no okazuje się, że to nie są tuzy intelektu, nadal. To chyba rzeczywiście, tak, i tak było w filmach i w bardzo wielu serialach, że no okej, Imperium było zawsze to złe, ale było inteligentne, a rebelianci no niekoniecznie mają zbyt wiele oleju w głowie. No i niestety tutaj jest podobnie i bardzo mi tego żal. Jest oczywiście jedna ze scen, nie będę mówił jaka. Obejrzysz sobie, mówię, to niespełna 40 minut, a jeżeli odejmę napisy, to pewnie jakieś 35 minut tylko i wyłącznie, więc dowiesz się co i jak. Jeżeli coś, prawo Murphy'ego, jeżeli coś może się zepsuć, to się zepsuje. Bardzo często zdążamy. Niech tak będzie, nie będę używał słownictwa Renaty Beger. Zdążamy w ostatniej chwili i no, co tu dużo mówić. Ten odcinek jest dużo lepszy od poprzedniego, rzeczywiście fajne się sprawy w niej dzieją, ale ja bym chciał powiedzieć, proszę bardzo, mamy kwintesencję, to jest Ahsoka na miarę naszych czasów i my tą Ahsoką jeszcze nie mówimy ostatniego słowa. No to nie. No to rzeczywiście muszę przyznać, że no niestety tak nie jest, bo cały czas mamy odgrywanie nuty nostalgicznej, bo wiemy oczywiście, pamiętamy oryginalną trylogię i pozostałe filmy i tak dalej, ale cały czas gdzieś mamy sceny, wątki, które można by powiedzieć kopiuj w klej. W pewne sceny
bierzemy oczywiście tam z trylogii oryginalnej i zmieniamy bohaterów i wrzucamy w ten serial i tutaj to jest. No oczywiście pojawia się to słynne I got a bad feeling about this. Ile to już było razy? No ktoś może powiedzieć, ale to jest smaczek. Tak, to można powiedzmy użyć jako smaczka, ale dużo, może nie akurat w tym odcinku, ale w całym serialu jak na razie jest scen, które za bardzo grają na tej nucie i chciałbym powiedzieć, okej, w porządku, może się rozkręcić, tylko to już jest 4 odcinki. To był w tym momencie 4. odcinek. Jeszcze nam kilka oczywiście odcinków zostało i tak się zastanawiam, kiedy ten serial się rozkręci. No bo w zeszłym odcinku było słabo, teraz jest już dobrze, naprawdę pojedynki są na miecze świetlne i jest dobrze. No, nie tylko na miecze świetlne. Na moc i lasery i blastery i wszystko co tylko może sobie oczywiście w Gwiezdnowojennej sadze wymyśleć. Więc to jak najbardziej jest. Fabuła się bardzo powoli porusza, ale się przynajmniej w końcu porusza, coś się dzieje, chociaż mam wrażenie, że gdyby z tego zrobić pełnometrażowy film, taki wiesz, 2,5 godziny, takie potężne kino, to dużo lepiej by to mogło wyglądać, bo pewnych wątków byśmy tutaj nie wrzucali, pewne wątki zostałyby ominięte, a przez to te wszystkie dużyzny zostałyby wywalone. No tak niestety oczywiście nie jest. Jest scena, nie będę mówił dokładnie jak, ale no, na końcu zwrot akcji. Naprawdę zwrot akcji byłem bardzo, może nie tyle zdziwiony, bo wyczekiwałem czegoś w tym podobie. Czegoś takiego właśnie wyczekiwałem. Muszę powiedzieć, że ogólnie chyba tak, z tego odcinka raczej jestem zadowolony. Bo no, kino gwiezdnowojenne, filmy gwiezdnowojenne to no nigdy nie było jakieś wysublimowane kino. No wiadomo, Andor było troszeczkę inna jazda, to troszeczkę inaczej wyglądało. Ale nieważne, czy to Mandalorianin, Boba Fett, Boba Fett, czy chociażby Obi-Wan, no to rzeczywiście miało być kino rozrywkowe. No i tutaj tak samo rzeczywiście dostajemy, mimo to, że mamy ludzkie odczucia, bo pewne rzeczy są cały czas i do znudzenia, ja będę to mówił, ponieważ do znudzenia to jest grane w tym serialu. Jest nuta Ezry Bridgera, no ale to nie ma się co dziwić, skoro to była miłość życia Sabine, no niech tak będzie rzeczywiście. No to tak, ogarniamy to w ten sposób to traktuję. I no muszę powiedzieć, jak najbardziej pozytywnie bym ocenił ten odcinek. Oceniam. Pozytywnie oceniam ten odcinek. Jestem ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi. Teoretycznie nigdzie, bo biorąc pod uwagę, co się wydarzyło, no to teoretycznie nie ma już możliwości powrotu z raz obranej ścieżki. Teoretycznie się już nie da nic wymyśleć i kolejny odcinek powinien być zakończeniem wszystkiego. Nie ma nic, niczego nie będzie. Wiesz, Kononowicz, chyba że na przykład zrobią, że finał serialu rozciągną na kilka odcinków. Może tak zrobią, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie moja ocena na Filmowie, możesz sobie sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda. Jestem dobrej myśli? Bardzo, jak najbardziej jestem dobrej myśli. Cały czas mam nadzieję, że stanie się coś więcej, jeszcze lepiej, jeszcze będą to poważniejsze gwiezdnowojenne doznania dla fanów. Ale no muszę przyznać, że jak na razie ten serial, wiesz, oczekiwania były takie, a to na razie tak, no wiadomo, że lepiej niż Boba Fett, ale jeszcze do pierwszego sezonu oczywiście Mandalorianina ten pierwszy sezon Asoki jeszcze nie dotrwał. A jak chcesz więcej gwiezdnowojennych recenzji, to na tej liście jest ich całe mnóstwo.